Cześć, z tej strony Agnieszka. Jeśli interesujesz się edukacją, technologią, a przede wszystkim technologią w edukacji, zapraszam do oglądania naszego najnowszego odcinka WM Talks, w którym rozmawialiśmy z Dominikiem Koziarskim, CEO Little Bit Academy. Zapraszam do oglądania. Cześć Dominik, dzisiaj chciałabym porozmawiać z Tobą o technologii w edukacji. Pandemia pokazała nam, że nauka zdalna, ale także zajęcia poza szkołą to bardzo duże pole do popisu dla firm działających w branży EdTech. Powiedz mi, jak to zaczęło się u Was w Little Bit Academy? Hej, no właśnie my przede wszystkim zaczęliśmy wcześniej, przed pandemią, w roku 2017 i zaczęło się to od tego, że przyjechał do nas, do firmy, w której jeszcze wtedy pracowałem, doktor, który zajmował się CSR-em, przebudowaniem modeli biznesowych i wtedy przyjechał z Uniwersytetu Reykjavik, z którym współpracujemy w zasadzie do dzisiaj, jeżeli chodzi o kwestie programów edukacyjnych. I w różnych takich rozmowach wyszło, że edukację trzeba trochę wesprzeć różnymi rozwiązaniami i zostałem gdzieś tam w jakiś sposób, można powiedzieć, odpowiednio wsparty mentalnie, żeby Little Bit stworzyć. I od momentu, w którym ta myśl zakiełkowała, rok trwało, zanim przygotowaliśmy pierwszego pilota i w 2017 roku właśnie wystartowaliśmy z naszą działalnością. Super. Widzimy wszyscy, że sektor edtechowy cały czas się rozwija. Szacunki mówią, że do 2027 roku ten sektor będzie wart 233 miliardy dolarów. Jak myślisz, z czego to wynika? Co powoduje tak szybki rozwój tego rynku? Wiesz co, to są, faktycznie tak jest, bo generalnie wszystkie do tej pory raporty tworzone a propos edtechu uwzględniają pandemię. I wiadomo, że w pandemii musieliśmy szukać nowych rozwiązań. Pandemia pchnęła nas w cyfrowe rozwiązania, w zdalną edukację i tutaj pojawiła się taka przestrzeń do tego, żeby zacząć tworzyć nowe rozwiązania. Natomiast obecnie wygląda to tak, że trochę to wyhamowało, a obecna sytuacja w edtechu trochę zniwelowała te zapędy ludzi i koncentracji tylko na zajęciach online na przykład, czy na edukacji właśnie zdalnej. Są wprowadzane rozwiązania hybrydowe i szereg różnych rozwiązań, które obecnie również zahaczają o sztuczną inteligencję. Na pewno jeszcze do tego tematu wrócimy. Natomiast ten rynek jest duży, jest duża potrzeba tego, żeby edukację wspierać i zmieniać. Wiadomo, z czego ona po prostu wynika, myślę, że każdy to widzi. I my jeżeli chodzi o kwestię prowadzenia naszej działalności, uwzględniamy oprócz naszej codziennej działalności w postaci prowadzenia zajęć dla dzieci zdalnych i stacjonarnych, uzupełniamy to o własne autorskie rozwiązania, które staramy się już typowo przekazać szkołom i wprowadzić na przykład w szkole, żeby to funkcjonowało, wychodząc naprzeciw potrzebom nauczycieli, uczniów i rodziców. Więc tutaj jest bardzo duże pole do popisu dla firm, natomiast nie jest to tak, że ktoś sobie wymyśli, ok, teraz mieliśmy pandemię, faktycznie technologie w edukacji, doświadczenie i znajomość tej branży, tych potrzeb jest tutaj niezwykle istotna, żeby to się przyjęło. W edukacji przede wszystkim przyjmują się rozwiązania, które są mądrze nastawione do tego, żeby rozwijać w dzieciach pasję bądź przekazywać im konkretną wiedzę. Jak to się robi, to już jest taki know-how, który wynika często właśnie z doświadczenia. No właśnie, w Waszej pracy skupiacie się głównie na dzieciach, uczycie ich kreatywności, nieszablonowego myślenia. Czy myślisz, że każde dziecko ma predyspozycję do nauki tego typu zachowań? Wiesz co, tak, zdecydowanie. I to są jedne z głównych wartości, którymi się posługujemy. To jest wartości w Little Bit, czyli właśnie wiara w to, że my jesteśmy w stanie pewne pasje odkryć w tych dzieciach. To nie jest tak,
że potem z każdego dziecka, jak to niektórzy mówią, sobie zrobimy programistę, no nie? To nie jest projekt dziecko, w którym staramy się teraz zaprogramować mu przyszłość czy coś. To nie, jakby nasze zajęcia są skonstruowane w taki sposób i to nasze podejście, że my potrafimy tym dzieciom stworzyć taką przestrzeń, w której symulujemy na przykład, jedne z zajęć wyglądają w ten sposób, że symulujemy studio gier. I teraz uczymy dzieciaki programowania, designu, dźwięków, ale też przede wszystkim umiejętności współpracy. To jest soft skill, to jest turbo istotne. Zobacz, dzisiaj się wszystko bardzo szybko zmienia. Pewne technologie, właśnie w tym sztuczna inteligencja, potrafią zaorać wiele przestrzeni, jeżeli chodzi o kwestie zmiany podejścia do pewnych rozwiązań. Między innymi dyskutuje się o tym, czy programowanie właśnie w sumie będzie nam aż tak potrzebne, nie? Skoro jesteśmy w stanie napisać kilka promptów do czata GPT i zaraz Ci wygeneruje jakiś konkretny kod, ale już w jaki sposób właśnie my to po pierwsze zrobimy, jaki użytek z tego zrobimy i w jaki sposób będziemy chcieli to wykorzystać, to już jest właśnie kwestia, która jest obecna na tych naszych zajęciach i też w sensie w tym naszym programie. I też to bardzo ważne, że właśnie to jest coś, co w każdym dziecku drzemie, że jakby taka chęć do zrobienia czegoś i my to musimy po prostu odkryć, dać trochę wiary w siebie tym dzieciom, natomiast potem wiadomo, że jeżeli my im tłumaczymy, w jaki sposób wygląda programowanie, poznają języki programowania już skomplikowane i niekiedy na poziomie już wręcz jakiejś uczelni. Więc to jest taki dosyć czasami bardzo profesjonalny poziom. Natomiast nie wszystkim to pasuje i to nie jest dla wszystkich. To nie jest tak, że każde dziecko nadaje się teraz do programowania, bo jesteśmy różni, a mają dzieci różne predyspozycje, natomiast my im pokazujemy, że właśnie nowych technologii można używać w zasadzie w różnych dziedzinach i warto to po prostu wiedzieć, natomiast można sobie to wykorzystać też. No, nie trzeba być od razu programistą i inżynierem. Można być biologiem i po prostu kumać to, co się dzieje i te nowe technologie wykorzystywać właśnie w tej swojej dziedzinie. Jasne, właśnie te nowe technologie często interesują dzieciaki. Ja wiem też, że uczestniczyliście w projekcie związanym z dronami, co dla dzieciaków na pewno jest ciekawe. Mógłbyś nam o tym trochę więcej opowiedzieć? Jasne, to jest właśnie ten wątek tych wprowadzania działań do szkół. Stworzyliśmy i to taki projekt Drony w edukacji. To jest projekt, który się nazywa Latamy z klasą i polega on na tym, że wprowadzamy do szkół edukacyjne drony, które można programować, które są bezpieczne, które nie zrobią żadnej krzywdy. I stworzyliśmy do tego swój własny scenariusz. I ten scenariusz pozwala nauczycielom, co jest dzisiaj bardzo istotne, żeby właśnie nauczyciele trochę odciążyć nauczycieli od tego, co oni mają dzisiaj do wykonania, bo spoko, wprowadzamy drony, które uczą bezpieczeństwa, wprowadzamy drony, które można programować, wprowadzamy drony, które ten program prezentuje zawody przyszłości, dużo o tym mówimy, czyli Ty jesteś w stanie w 7., 8. klasie albo 1. klasie liceum, bo to do takiej grupy jest skierowane, już się zastanowić, okej, czyli ja mogę generalnie iść w tym kierunku, że mogę zająć się robotyką lotniczą, albo mogę być operatorem drona, który na przykład zalesia różne obszary, nie? Więc jest bardzo dużo, cały wachlarz jakby zaprezentowany w tych scenariuszach, co można robić, jest to omawiane. Natomiast trzeba pamiętać właśnie o tym, jak dzisiaj, przynajmniej też na naszym lokalnym rynku, nauczyciele mają dużo na głowie. Myślę, że też doskonale wiesz, jak wygląda dzisiejsza edukacja i to, ile te dzieci mają po prostu do zrobienia, jakie mają ciężkie torby, że potrzebne są już dzisiaj nawet takie torby z kółeczkami, no nie, żeby oni wszystko po prostu do tej szkoły dowieźli. Wiesz, wychodzą ze szkoły po południu, no nie, przecieram po prostu oczy ze zdumienia niekiedy, jak takie dziecko jest w stanie po prostu tyle wytrzymać, no i nauczyciel, który po prostu musi to wszystko ogarnąć. Więc projektując rozwiązania i mówiąc o techu, warto brać pod uwagę właśnie te potrzeby. Samo rozwiązanie, sama technologia spoko, ale za to zawsze będzie osadzone w jakimś konkretnych realiach, w jakichś możliwościach.
I należałoby po prostu uwzględniać to, żeby nie dawać tym nauczycielom za dużo po prostu znowu do zrobienia. I ten program działa. Szkolimy już nauczycieli, otrzymują certyfikaty, które umożliwiają im oczywiście prowadzenie zajęć z dronów edukacyjnych. No i tak krok po kroku dostałem bardzo dobry feedback, że to jest jakiś tam dobry kierunek. Jak jesteśmy przy edukacji w Polsce, powiedz mi, czy widzisz jakąś jedną główną barierę, która blokuje w tej chwili wprowadzanie nowych rozwiązań, nowych technologii do szkół? Wiesz co, zawsze jedną z barier są finanse, więc to jest coś, co w tym przypadku jest niezwykle ważne, bo mimo, że ktoś chce, no to widzę, że potem na przykład szkoły kombinują, jak my możemy te środki ogarnąć. Tu się pojawiają różne programy, które pozwalają jakby na dofinansowanie tych rozwiązań, więc gdzieś tą barierę, na to da się to wykombinować. Ale już bariera na przykład związana z tym, że ktoś po prostu fizycznie nie jest w stanie ogarnąć pewnych tematów, ona już jest trudna do pokonania. Ja mówię tu o czymś takim, że mamy nauczycieli może w ten sposób, że rozwiązania, które są bardzo popularne, to są na przykład drukarki 3D. I te drukarki 3D w niektórych szkołach, nie chcę powiedzieć, że w większości, ale w wielu, po prostu stoją i się kurzą. I to dosłownie, nie? Wynika to z faktu, że po prostu fajnie jest rozwiązanie, wszyscy są zajawieni, to jest potrzebne, niezbędne wręcz, ale jak tego używać, jak z tego korzystać? Są oczywiście programy, które pozwalają na to, żeby z tego korzystać, natomiast to się potem zamyka. My powinniśmy z tych narzędzi korzystać w taki sposób, że właśnie projektowo nastawić się na projekty, czyli tworzenie różnych rozwiązań, które się zmieniają, które są eksperymentować, tego typu rzeczy. I tu powinno być właśnie rozwiązanie, które jest wprowadzone, uproszczone, cała funkcjonalność dookoła powinna być niezwykle zrozumiała i przetrenowana przez nauczycieli, więc to jest też taka bariera, która czasami blokuje pewne rozwiązania. No i oczywiście też mówiąc już o software'owych rozwiązaniach, czasami się to obija o sprzęt aktualny w szkołach, czyli na przykład stan istniejących komputerów, które niekiedy już nie obsługują podstawowych programów, bo są na przykład przestarzałe. To są dzieje się to w niewielu już na szczęście szkołach. Nie wiem, czy też wiesz, że też w wielu szkołach niekiedy nie ma internetu, nie korzysta się z niego podczas lekcji, nie? To jest po prostu jakąś abstrakcją. No i czasami jest tak, że informatyka niestety wygląda w ten sposób, że na zasadzie mata grata, obsługujcie sobie jakieś tam Excel, Word, coś, to nie ma nic wspólnego z dzisiejszymi wyzwaniami, które przed nami po prostu zostają. Tak więc ten sprzęt też potrafi być czasem tak, że szkoła na przykład wręcz chce coś dobrego, kupi to rozwiązanie, bo jej ktoś to sprzedał, wcisnął wręcz. Natomiast nie jest to kompatybilne ze sprzętem, który jest na przykład w szkole. Nie? Że ktoś kupi rozwiązanie, na przykład, które jest na Windowsa, a już niekoniecznie na Chromebooka i gdzieś te pieniądze niestety są wydane w błoto. Więc to kilka tych barier. Finansowa, no i tak jak mówię, jeżeli chodzi o kwestię obciążenia nauczycieli i sposobów, w jaki sposób wykorzystywać te rzeczy, już wplećcie w lekcje. Dokładnie, zgodzę się z Tobą jak najbardziej. Sama mam syna w wieku szkolnym i na bieżąco wiem, jak to wygląda. Sprzęty są, jest coś nowego, a dzieciaki nie mają nawet opcji z tego korzystać, bo nie ma kogoś z kompetencjami, kto mógłby im to w odpowiedni sposób wyjaśnić i wprowadzić w ten świat technologii. Tak, a to jest do zrobienia, bo jesteśmy w stanie przerzucić trochę nawet na dzieci w starszym wieku pewne rozwiązywanie problemów. I tutaj to się wpisuje dokładnie w tą w te całe zagadnienia związane z programem, że przecież my musimy dzieci uczyć jakichś konkretnych skilli, jakichś umiejętności. Więc myślę, że bardzo dużo właśnie zależy od tego, w jaki sposób te rozwiązania są po prostu stworzone i zaprojektowane.
Tak. W dzisiejszych czasach dzieci już od małego mają styczność z nowymi technologiami, telefonami, internetem, konsolami. Czy Ty ze swojego doświadczenia masz określony jakiś wiek, w którym dziecko powinno mieć pierwszą styczność z tego typu technologiami? Wiesz co, widzimy, to też chyba widzisz, nie? Że tam już dwuletnie dzieci są w stanie sobie poogarniać YouTube'a na telefonie mamy czy tablecie. A tutaj no, zaczynamy już bardzo wcześnie. Te najmłodsze pokolenia mają kontakt z technologią już w zasadzie od pierwszych lat życia. Wszystko wskazuje na to, że to nie jest do końca dobre. Są różne trendy, są różne opinie. To są jakby rzeczy, które często zależą po prostu od zdrowego rozsądku. Można korzystać z technologii w sposób umiarkowany już we wczesnym wieku, ale żeby to nie było na przykład kilka godzin dziennie spędzonych w taki bierny sposób konsumpcyjny przed ekranem. Natomiast jeżeli mówimy o jakimś tam konkretnym wieku, ja myślę, że to jest wiek 8 lat. Że to nie jest coś takiego, że my już w wieku 4, 5, 6 lat teraz będziemy przyjmować na nasze zajęcia na przykład z programowania. Uważam, że to jest czas, w którym powinniśmy jak najwięcej właśnie wychodzić do ludzi. I wiadomo, że dla dzisiejszych pokoleń ten świat wirtualny to jest też normalny świat, prawda? To nie jest coś takiego, że teraz nam się wydaje, że tam nie wiadomo, co się dzieje. Nie, to jest po prostu to jest normalna forma. Natomiast no, bardzo ważnym jest, żeby to po prostu rozsądnie z tego korzystać. Czyli jak już korzystamy z nowych technologii, z czasu ekranowego, bo to się do tego w końcu sprowadza, nie? To go po prostu staramy się ograniczać, nie? I też wybierać, co jest bardzo ważne, czego rodzice niekiedy nie wiedzą, rozwiązania, z których się korzysta, jeżeli chodzi o kwestię doboru. Najczęściej to są gry i wiadomo, i jakieś formy animacji, bajek czy filmików. I tu też warto zwrócić uwagę na to, z czego się korzysta, czyli korzystać z mądrych gier edukacyjnych i selekcjonować to właśnie w ten sposób, dobierać. No i też nie przesadzać, bo niektóre gry pomagają wręcz w rozwoju i myślenia, poprawiają myślenie logiczne, rozwiązywanie problemów, czy tam rozpoznawania kolorów, różne rzeczy, jest mnóstwo rozwiązań, ale myślę, że trzeba mieć po prostu taki zdrowy rozsądek i nie robić czegoś takiego. Oczywiście też rozumiem wszystkich rodziców, którzy na przykład nie mogą sobie pozwolić na to, żeby wykonać pewne swoje działania, które muszą wykonać, ich obowiązki. I na przykład jest dziecko, które wymaga pełnej atencji, niekiedy jest ten tablet na przykład mu tam dawany, no nie? Żeby on się po prostu czymś zajął już w młodym wieku. Rozumiem to i właśnie w tym przypadku warto by było, żeby te rozwiązania, z których już oni korzystają, były takie przemyślane, nie? Czyli warto sobie sprawdzić, wygooglować pewien temat, ograniczyć też ten czas ekranowy w ustawieniach telefonów, czy tam tabletów, czy konsol, cokolwiek, z czego się tam korzysta. Tak, i myślę też nie zostawiać dziecka samego z telefonem na x godzin, bo to zawsze źle się kończy. Szczególnie z podpiętą kartą kredytową. To na pewno też. A powiedz mi, Dominik, dzieciaki, które kształcicie w Little Bit Academy, co mogą od Was dostać, jaką wiedzę mogą zyskać i jak ją mogą wykorzystać w przyszłości? No właśnie, mamy tak de facto kilka kierunków. Ja już to nazywamy kierunkami, bo bardzo dużo pracy poświęciliśmy na to, żeby faktycznie te nasze programy zawierały po pierwsze aktualną wiedzę, a po drugie ważne z naszego punktu widzenia podejście do dzieci. I ja bym zaczął od tych umiejętności właśnie miękkich, czyli to, co oni kształtują, w jaki sposób się ze sobą komunikują, na przykład i tworzą projekty, nie? To jest coś, co zobacz, zmieni Ci się technologia, nie wiem, wypadnie Ci jakiś język programowania, zostanie na przykład gdzieś tam do jakiejś niszy sprowadzony, no nie? Wiele różnych rzeczy i czynników może po prostu pozmieniać to nasze funkcjonowanie i to dzisiaj się dzieje i to się dzieje szybko. Dlatego bardzo ważnym jest tak zwana elastyczność poznawcza, żeby te dzieciaki potrafiły się adaptować. I to jest skill, który też przez wszystkich HR-owców, jakby przez branżę HR jest mocno brany pod uwagę, jeżeli chodzi o właśnie
prognozowanie, o ile można jakby faktycznie coś prognozować, ale o prognozowanie, co będzie tam kiedyś, jaką najważniejszą umiejętnością na rynku pracy. I po drugie, my tym dzieciom staramy się przekazać taką umiejętność wyrażania i wpadania jakby na swoje własne pomysły. Nie dość, że na nie wpadły, to jeszcze, żeby potrafiły je zakomunikować. To się czasami nie dzieje. Nawet wręcz powiem Ci, że to czasami jest tak, że jak my się pytamy dzieci, co to jest empatia, to było tak kiedyś, że na 17 osób wiesz, jedna podniosła rękę i powiedziała, że czy to jest empatyzacja kobiet. Nie? Wiesz, po prostu totalna abstrakcja, nie? Więc to są takie fundamentalne rzeczy, które powinniśmy po prostu już w szkole, jak, nie wiem, jakimś student zabraknie tego w domu, to w szkole po prostu o tym mówić, dyskutować, nie? U nas to wygląda w ten sposób, że my w programie na przykład używamy na przykład metod design thinking przy tworzeniu i my się skupiamy na, bo to wszystko jest takie jakby tworzenie projektów. Nie mamy jakby suchej wiedzy na zasadzie, ok, ty teraz poznajesz język programowania, na przykład jest to Python albo C# i teraz co z tym zrobić? Nie zostawiamy cię z tym. Właśnie chodzi o to, że ty po to poznajesz, żeby tworzyć potem swój własny projekt. I tworząc go, wczuwasz się w użytkownika, który będzie po tej drugiej stronie. Tłumaczymy, że za każdą technologią stoi człowiek. To jest po prostu, powinno być to w ten sposób zrobione, że dobre rozwiązania uwzględniają potrzeby ludzkie i właśnie między innymi, jeżeli chodzi o tworzenie i pracę w tych projektach, to są właśnie te rzeczy, te wartości, które przekazujemy, te umiejętności. No już nie wspominając o komunikacji, gdzie programista z grafikiem musi się w jakiś sposób porozumieć i mu zakomunikować problem, albo właśnie poprosić o coś konkretnie, no nie? Więc też trochę takiej asertywności w tym jest. No a skupiając się już typowo na takiej merytoryce, no to właśnie umiejętności programowania mają, jakby i samo uczenie programowania wpływa korzystnie na wiele aspektów, czy krytyczne myślenie, czy właśnie logiczne myślenie, popełnianie błędów, słuchaj, to jest tak ważne dzisiaj. Wiesz, mamy system edukacji, w którym oceniane są tylko jakieś tam pod klucz odpowiedzi, no nie? I każdy błąd jest trochę piętnowany, no nie? Natomiast no, na błędach się uczymy. Właśnie czasami przez błąd jesteśmy w stanie wpaść na jakieś pomysły. I tu mówimy właśnie, że porażka to jest po prostu twój taki przyjaciel, który po prostu zawsze będą jakieś porażki. Ważne jest, jaką się lekcję z tego po prostu wyciągnie. I to jest właśnie w programowaniu bardzo częste, nie? Że jakby się popełnia te błędy, to jest normalna rzecz. Należy to wtedy, wiadomo, że to w ten sposób nie zadziała, jakoś inaczej przedstawić. No i już nie wspominam o tym, że wiesz, nauka designu na przykład takiego, nie? Że w jakiś sposób zaprojektować coś i po pierwsze poznać to narzędzie, jak to się robi, a po drugie w jaki sposób właśnie projektować, żeby ktoś też to zrozumiał, na przykład o co Tobie chodzi, nie? Czy co Ty chcesz wyrazić, nie? W jaki sposób. Więc to łączymy wszystko ze sobą, no i to w tych programach właśnie dużo pracy jest włożone i jakby dużo doświadczenia, żeby to wszystko grało. Czyli podsumowując, nawet jak taki dzieciak nie zostanie wybitnym programistą, to wykorzysta te umiejętności w dowolnej dziedzinie życia tak naprawdę i w każdym zawodzie, który wybierze sobie w przyszłości. Zgadza się. Często mu też przyjdzie, może pracować z programistami, już będzie miał też całkiem inny odbiór, inny sposób komunikacji. Wspomnieliśmy już wcześniej ChatGPT, pomijając wszystkie kontrowersje, jakie na ten temat już powstały. Powiedz mi, czy myślisz, że można to narzędzie wykorzystać w jakiś sposób w edukacji? Tak, i nawet pracujemy nad tym. To już mogę zdradzić, że właśnie jeżeli chodzi o nasze potrzeby, no to my chcemy nauczyć dzieci programowania i fajnie potem jak to programowanie potrafią wykorzystać właśnie w tych konkretnych projektach, z których chcemy z nimi zrobić. I to są gry albo właśnie rozwiązania IoT, nie? W tym wszystkim staramy się, by te dzieciaki też myślały, w jaki sposób te rozwiązanie może wpłynąć korzystnie na świat, nie? Czyli gry są na przykład o smogu, wiesz, o problemie nietolerancji, różnych rzeczach, ale też i właśnie teraz będziemy wchodzić też w systemy IoT, no nie? Gdzie
Będą dzieciaki robiły na przykład czujniki do szklarni, wiesz, mają pracownie, jakieś tam małe farmy, mikro, no nie, i w jaki sposób tym wszystkim sobie tam poogarniać. I czat GPT ma, w sensie te języki LLM, rozwiązania, mają nam pomóc w kształtowaniu takiego, chcemy zrobić AI tutora, który będzie na wyciągnięcie ręki dla dziecka w każdym czasie i będzie się komunikował w odpowiednim języku z tym dzieckiem, nie? Czyli chcemy po prostu te takie rzeczy, gdzie ktoś jest w stanie sobie przez powtarzalność, przez odpowiednie podejście poznać, czyli język programowania, no bo to jest stałe, jakby to się to w jakiś tam sposób oczywiście ewoluuje, ale to jest konkretna wiedza. Można sobie to przejść właśnie konkretnie ze sztuczną inteligencją, a potem wsparcie mentora, który jakby już wtedy wykorzystujemy tą wiedzę w konkretnych projektach, no nie? I zaczynamy kooperować, współdziałać po prostu z ludźmi. I to jest z naszej perspektywy, no nie? Na nasze potrzeby tworzone. Natomiast sztuczna inteligencja dzisiaj, i szczególnie ChatGPT, no jest w stanie, że tak się wyrażę, zaorać pewne aktualne rozwiązania, jeżeli chodzi o edukację, szczególnie uniwersytety, w sensie szkoły wyższe, no nie? A wygląda to w ten sposób, że dzisiaj ChatGPT jest w stanie zrecenzować nawet pracę magisterską. Czyli dochodzimy do momentu, w którym student pisze pracę za pomocą ChatGPT, a uczelnia recenzuje pracę za pomocą. To jest jakiś, wiesz, dlatego najprawdopodobniej, no tak wynika z różnych rozmów, dyskusji i dialogów między uczelniami. Uczelnie się zmienią w taki sposób, że bardziej będą nastawione właśnie na tworzenie różnego rodzaju projektów. Wykorzystywanie konkretnej wiedzy z użyciem właśnie sztucznej inteligencji do tego, żeby faktycznie tworzyć jakieś zmiany, nie? I na uczelniach mogą powstawać mikrozespoły, które po prostu tworzą nowe rozwiązania, no nie? I twoim zadaniem nie będzie pisanie, wiesz, pracy magisterskiej, szukanie nie wiadomo czego, tylko po prostu twoim zadaniem będzie stworzenie jakiegoś konkretnego rozwiązania, projektu, jakiejś myśli, bo w zależności jaka szkoła, no nie? Więc może to iść po prostu w tym kierunku. Dominik, to jeszcze może podsumowując, bo trochę zaczęliśmy już rozmawiać o Waszych planach, Waszych pomysłach, o tym, jak generalnie sektor będzie się rozwijał. Czy masz jeszcze jakąś wizję, jakieś przekonania co do tego, jak właśnie sektor edtechowy będzie rozwijał się w najbliższych latach? Czego nie wiem. Wiesz, to można wyczuć na tej zasadzie, że z mojej perspektywy mogę jedynie powiedzieć, jak to będzie wyglądało. Natomiast dzisiaj bardzo trudno to ocenić. Wszystkie prognozy są nam potrzebne, bo się lepiej czujemy, że wchodzimy w przyszłość z jakimś planem, no nie? Z jakąś konkretną wizją i czujemy się bezpieczniej. Natomiast i nie lubimy niepewności, nie? Więc dlatego prognozujemy. Natomiast jeżeli chodzi o edtech i rozwiązania techowe, to na pewno właśnie sztuczna inteligencja. Bardzo dużo rozwiązań na tej podstawie powstanie. Myślę, że wiele, ale powinienem powiedzieć tutaj ważną rzecz, która chyba nie została powiedziana, że czasami ta edukacja nie jest atrakcyjna dla różnych zespołów, które się zajmują właśnie topowymi technologiami. Wynika to z tego, że właśnie wydaje się, że nie ma tam jakby odpowiednich finansów, że panuje jakaś wielka bariera, gdzie nie można po prostu, nie ma wstępu, wiesz, i to są szkoły, to jest wszystko takie sztywne i hermetyczne. Gdy tymczasem, jak się chce, to można oddolnie pewne rzeczy po prostu zacząć wprowadzać. Natomiast to jest dobre dla małych zespołów, to nie? No w tej chwili mamy do czynienia z dużymi firmami typu Google, typu Microsoft, które, wiesz, bardzo mocno wchodzą w tematy edukacyjne. Google ma pierwsze projekty, które już wykorzystuje w szkołach publicznie, no nie? Google Classroom, rozwiązania, które są w stanie
wokół tej jednej platformy ściągnąć, jakby wcisnąć też w sumie troszkę, wessać, przepraszam, pewne rozwiązania. I widzą to duże korporacje, widzą tą po prostu potrzebę, że nowe technologie muszą być obecne w szkołach, no nie wiem, to też ma jakiś tam swój wymiar, a za tym idą też szereg różnych mniejszych bądź większych zespołów i firm, które te rozwiązania starają się też do szkół wprowadzić. Wiele jest podobnych, wiele jest może czasami nawet wręcz niepotrzebnych. Natomiast to się musi stać. Ten rynek się po prostu potrzebuje cały czas nowych rozwiązań i to będzie potrzebne, natomiast trudno będzie określić po prostu jego konkretną wartość, jak to się ma, czy to będzie skupi się wokół kilku podmiotów, właśnie, że wielkie korporacje będą starały się gdzieś coś tam wszystko posklejać, czy właśnie będą autorskie rozwiązania mniejszych firm. Nie? Ciekawym przykładem jest na przykład firma Librus, nie? Też z Katowic, która funkcjonuje i w zasadzie już trochę wypiera nawet takie funkcjonowanie, że tak jak my mieliśmy kiedyś dziennik, dzienniczek, nie? To teraz jest na Librusie, nie? Że to jest nazwa własna. Podejrzewam, że gdyby wjechała konkurencyjna firma, która działa na tym, to również było się mówiło, że to jest Librus, tylko ichni, nie? Tak jak wiesz, jakieś tam Kersier z Boscha, nie? Jak to się niekiedy mówi, albo Adidasy z Pumy, nie? Na tej zasadzie. No więc a propos rynku, dużo jest do zrobienia, a my jeszcze będziemy się starali jakby wciągnąć to wszystko w gry edukacyjne. To jest bardzo ważny temat, który obok dronów, obok tego AI tutora, to gry wideo. To jest coś, o czym mówi w tej chwili Unia Europejska w dużej mierze. Zaczyna się to klarować i to jest coś, co po prostu trafi prędzej czy później, w sensie już jest w jakimś tam wymiarze, ale oczywiście są to czasami kiepskie realizacje, ale jak się zaczną to brać ludzie już powoli, którzy typowo w game devie siedzą i w grach i połączą siły z tymi wszystkimi dydaktykami, z edukacją, z edukatorami, to powstaną bardzo fajne rozwiązania, które umożliwią prowadzenie lekcji bez dużej konieczności wykorzystywania nauczyciela i znowu jakieś, wiesz, konkretne technologie musiałby poznawać na wylot. Nie, musiałby po prostu wiedzieć, co tam jest, jaki jest temat w tej grze, a dzieciaki mają questy, mają taski do ogarnięcia i sobie po prostu sami rozwiązują te problemy, poznając przy okazji tą wiedzę wciągając. Dominik, bardzo dziękuję Ci za tą owocną rozmowę. Myślę, że garść bardzo ważnych informacji dla nas wszystkich. Trzymam mocno kciuki za Wasz dalszy rozwój. Wierzę w to jak najbardziej. Myślę, że nasze dzieciaki potrzebują tego kroku w edukacji, żeby mogły się coraz lepiej rozwijać. Życzę Wam powodzenia. Bardzo miło, mega Ci dziękuję za to wszystko. I Wam również. Do zobaczenia. Do zobaczenia.